Cześć, wielu z Was zastanawia się, o co chodzi w tym głównym mini-evencie, który się obecnie pojawił, operacje. Po co to się robi i co to nam tak naprawdę daje. No to przygotowałem takie krótkie wideo, żeby wytłumaczyć, co to robi i po co jest nam potrzebna ta fuzja, no i jak ona się ma w ogóle do tego całego wydarzenia. Tak jak wszyscy mogą zauważyć, po prawej stronie mamy żądania, czy tam prośby o jedzenie zazwyczaj. Po lewej stronie mamy poziomy, poziom amatorski i poziom pro. Wszystkie te poziomy mają podziałkę na dole, w której za zdobycie określonej ilości punktów zdobywamy określone nagrody. Te punkty, które są potrzebne, jeszcze raz wrócę do tej podziałki, do tego zdobywa się poprzez właśnie karmienie tych ludzi w tym oknie. Czyli im więcej ich wykarmimy, tym więcej punktów zdobędziemy. Liczba tokenów, które zarabiamy za to, że karmimy tych ludzi, jest zależna od trudności wykonania danej potrawy. To oczywiście jest w takim dużym skrócie, ponieważ tak naprawdę musimy połączyć dwie takie same rzeczy ze sobą i to w zupełności wystarcza, ale chciałem też zwrócić uwagę na to, że nie możemy tego produkować w nieskończoność, to znaczy każda produkcja, każde wyjęcie z tej torby, która nie ma dna, kosztuje nas 1 punkt energii. Energia odnawia się po pierwsze co jakiś czas, a po drugie dostajemy ją również codziennie w ramach logowania się do gry. Jeszcze takie pytanie tutaj od graczy brzmiało, którzy mają problem z zdobyciem określonych materiałów i pytają się, po co nam są te króliczki i różne ich poziomy do ulepszania. One w tym momencie nie są potrzebne, ale na wyższych poziomach, które tutaj sobie otworzymy, będą nam już potrzebne, ponieważ te dania, które będziemy robić, będą po prostu trudniejsze i będą wymagały większego naszego zaangażowania. Także na początku są to 2 dania, bo mamy mąkę i ziemniaki na samym początku, ale później ten poziom trudności będzie się zwiększał. Jeszcze padło takie pytanie, co zrobić, żeby odblokować tą torebkę z piwem. No to tutaj jest nam potrzebny po prostu lepszy koszyk zakupowy. Tak jak tutaj macie, jeżeli ulepszymy nasz koszyk zakupowy, tą torbę, ona jest w tym momencie na 4. poziomie, tak jak widać tutaj u góry, na level 5, to wtedy pojawią się nam właśnie lepsze rzeczy, tak? Ona będzie tutaj, wtedy pojawią nam się torby z piwem i możemy to również zobaczyć, klikając po prostu w tym miejscu, generowane przez jeden koszyk na poziomie 5, drugi koszyk na poziomie 6 i cały wózek sklepowy na poziomie 7 będzie właśnie nam generowało napoje. Czy opłaca się robić jak najwięcej potraw? No to oczywiście, że się opłaca, ponieważ za każdym połączeniem naszej potrawy jest szansa, że wyskoczy nam taka potrawa w bańce. Tą potrawę w bańce możemy kupić za określoną liczbę kaczek, która jest widoczna tutaj u góry. Ewentualnie możemy ją odłożyć i poczekać. Po jakimś czasie one, jeżeli nie zostaną zużyte, zamienią się w takie pojedyncze tokeny, które oczywiście możemy wykorzystać i zbierać je w prawym górnym rogu ekranu. Także przygotowujcie dania, pracujcie, bo na pewno będzie to miało odzwierciedlenie w późniejszych nagrodach i punktacji, bo tak jak zauważyliście, mam w tym momencie 1000 tokenów, za 1300 będzie kolejna gwiazdka i poziom drugi, więc odblokuje nam się kolejna, że tak powiem, scenka, w której dowiemy się co nieco o naszym nowym bohaterze z gry. No i to by było z grubsza na tyle, co miałem Wam dzisiaj do przekazania. Mam nadzieję, że trochę Wam to pomoże w planowaniu tego wydarzenia. Jako gracz free to play, obecnie nie wydający na pakiety wcale, mogę powiedzieć, że na tą chwilę gra jest nadzwyczaj hojna dla mnie, ponieważ w przyzywaniu naszego bohatera udało mi się za pierwszym razem, pierwszego dnia już odblokować go. On jest tutaj.
Także jestem jakby gotowy i tam kilka nawet fragmentów potrzebnych do ulepszenia go również jest przygotowanych. Aczkolwiek nie jest to typ bohatera, którego będę potrzebował, z tego względu, że to jest bohater typu dla graczy, którzy wydają bardzo dużo, ponieważ jego prezentacja, która została obecnie przekazana na kilku forach Discord, jest taka, że on jest bardzo podobny, jeżeli chodzi o jego ulepszenia do Lara Croft, czyli całkowicie poza zasięgiem graczy free-to-play lub low spender. Także to by było na tyle na dzisiaj, jeżeli chodzi o to mini wydarzenie Operacje. Mam nadzieję, że bardzo szybko uda Wam się pozyskać kolejne materiały do stworzenia dań i będziecie punktować w tym wydarzeniu jak najbardziej. Tym bardziej, że same nagrody, które tutaj są dosyć ciekawe. Już za 20 poziom mamy fajną figurkę, która oczywiście ma umiejętność. No i później mamy na 24 poziomie skórkę kwatery głównej. O ile ten 24 poziom podchodzę do tego z takim lekkim dystansem, o tyle myślę, że 20 poziom w 60 dni to może być do zrobienia, więc tego sobie i Wam życzę. Dzięki za wspólnie spędzony czas i do zobaczenia w następnym odcinku.